Weź, chłopie, siedź w domu, napij się w domu kawy z żoną, a nie będziesz jeździł po lasach. Dzień dobry. Połowa października. Pogoda piękna, jak widzicie. Naprawdę pięknie jest. No i gdyby nie temperatura w granicach 10-11 stopni, no więc gdyby nie ta temperatura, to można byłoby powiedzieć, że sezon motocyklowy w pełni. No ale niestety chyba nie można tak powiedzieć. To znaczy tak, no w zeszłym roku jeździłem jakoś do drugiej połowy listopada. W tym roku wyjechałem pierwszy raz 25 lutego. Czyli ten sezon obecnie jest dość długi, z czego pewnie wszyscy motocykliści się cieszą. No ale oczywiście, no, zaczynają się liście. Oczywiście zaczynają się liście. Znowu rymuję. Zaczynają się liście na drogach, będzie coraz bardziej mokro na drogach, pewnie jakieś przymrozki, potem oczywiście śnieg, no, może nie spadnie śnieg, nie wiadomo. No więc no zobaczymy, no, ja będę jeździł tak długo jak się da. Dzisiaj jadę do lasu narobić hałasu. Oczywiście to suchar, bo nie jeżdżę do lasu, żeby hałasować, tylko żeby odpoczywać. Więc dzisiaj jadę sobie do lasu, w miejsce, w którym już byłem wcześniej, w którym nagrywałem podsumowanie norweskie. Jadę na kawę. Pewnie w tym momencie niektórzy pomyślą sobie: weź, chłopie, siedź w domu, napij się w domu kawy z żoną, a nie będziesz jeździł po lasach. No, jako prawdziwy miłośnik kawy muszę powiedzieć, że już wypiłem kawę z żoną w domu. Żona nawet dwie. Ale oczywiście każdy miłośnik kawy, a zwłaszcza zmotoryzowany, w sensie motocyklista lubiący kawę, na pewno będzie dokładnie wiedział, o co mi chodzi z tą kawą w lesie. Ponieważ kawa w lesie, albo pod wiatą, albo przy jakiejś ławeczce, albo nad jeziorem, ale kawa w drodze, a zwłaszcza taka, którą się samemu zrobi, czyli zmieli się ją przed parzeniem, zagotuje się wodę w czajniczku na gazie, no i się ją po prostu zaparzy. Każdy wie, że taka kawa smakuje wyjątkowo dobrze. Na przykład kawa między fiordami. Ajajaj. Na fiordy niestety dzisiaj nie mam co liczyć, ale jest las, do którego można pojechać. Mam nadzieję, że tam, gdzie jadę, nie będzie zbyt dużo ludzi, albo w ogóle, że nie będzie nikogo, bo chciałbym wam pokazać, nie wiem, czy to kogoś zainteresuje, ale tak czuję, że chcę dzisiaj to zrobić. Chciałbym nagrać i pokazać wam cały proces sparzenia tej mojej kawy w tej plastikowej strzykawce w Aeropressie. Kawa wychodzi wyjątkowo dobra tą metodą, dlatego może ktoś z was spróbuje. Koszty są znikome, bo samo urządzenie kosztuje tam, nie wiem, około 100 zł. No i reszta tylko kwestia zmielenia kawy no i parzenia. No, zatem ta metoda jest stosunkowo tanią metodą, a jest to metoda alternatywna, czyli uzyskujemy z kawy coś innego niż większość ludzi zna. Nie jest to kawa taka czarna, typowa zalewajka albo ekspresowa kawa typu americano czy espresso, ale jest to kawa, która metoda, która wyciąga z kawy zupełnie inne smaki i aromaty. Jest bardziej ta kawa bardziej taka herbaciana, jest klarowna, jest troszeczkę jaśniejsza, ten napar jest jaśniejszy,
ma więcej kwasowości. Na przykład ta kawa, którą w tej chwili mam, smakuje śliwkami żółtymi. Nie wiem, czy ręglody, czy mirabelki, nie wiem, ale rzeczywiście tak ona smakuje, więc polecam spróbować. Jadę dość wolno, żeby mieć otwarty wizjer i żeby za bardzo nie hałasował wiatr. Myślę, że zobaczymy się już na miejscu i tam opowiem więcej. Oczywiście, jeśli kogoś to nie interesuje albo nudzi, to zapraszam na inne filmy, na wycieczki, może coś o montowaniu filmów, nie wiem. I będę zawsze powtarzał, jeżeli jest jakiś temat, który gdzieś zauważyliście w filmach, tych wcześniejszych, które chcielibyście, abym rozgadał, rozkminił, to napiszcie w komentarzu. Ja bardzo chętnie podzielę się jakąś moją wiedzą, czy praktyczną, czy wiedzą teoretyczną. Nie jest to dla mnie problemem. Jestem nauczycielem, więc wręcz jest to w mojej naturze. Płynie mi to we krwi. Oczywiście nie będę się mądrował, bo jeżeli ktoś jest w czymś lepszy ode mnie, wie coś więcej, to bardzo chętnie też dowiem się waszych opinii, waszych doświadczeń. Też chętnie się czegoś nauczę, bardzo, bardzo chętnie. Ładnie pachnie. To będzie kawka, ale cisza. Woda się grzeje. Teraz kawa. No to jest ten Aeropress, o którym mówiłem. To jest taka strzykawka plastikowa. Najpierw kawa. Płaska taka łyżeczka. To jest 15 gramów kawy. Ona zaraz będzie. Ok. Teraz tak, wsypujemy sobie tą kawę. Tę kawę do strzykawki. I teraz tutaj wkładamy sobie taki filterek, jeden mały. Takie coś papierowe. Tych filtrów w komplecie było z 400, ponad chyba. Kawa wsypana. Będzie dobrze. No i tu jest od razu naczynie takie, do którego będziemy mogli sobie tę kawę wycisnąć. Ja dziś piję akurat kawę Indonesia Lake Tawar, nie wiem jak to się czyta, ze świeżo palona. To jest kawa, która była ze mną również w Norwegii. Tu też w komplecie jest taki pokrowiec na filtry, że możemy mieć w tym plastiku filtry. Nie musimy wozić całego tego pudełeczka. No ale to żaden problem jest. Ok. I też jest od razu taka przykrywka silikonowa, którą można zamknąć, to i się nic nie wysypie. A jak na przykład, nie wiem, chcemy sobie w tym zalać jakąś owsiankę, to możemy też przykryć. To jest ten filtr, który będziemy potem nakręcać tutaj na górę, ale zaraz Wam wszystko pokażę. Mam ze sobą ten palnik, który miałem w Norwegii, który wydawało mi się, że się popsuł. Ale na szczęście nic się z nim nie stało. No i razem w komplecie, tak jak widzieliście, jest ta łyżeczka i takie mieszadełko, no, które jest składane, można wykorzystać. Dobra, jak się zagotuje woda, a to już jest za chwilę, to przestawię kamerę tutaj i pokażę Wam, jak się parzy tu, bo tu jest na tej ławeczce jest po prostu równo, jest prosto. Ale cisza.
w sumie jest ciepło tutaj. Naprawdę fajnie. Ok, ona się gotuje. Wyłączamy. I teraz zobaczcie. Tu jest ten filtr, który trzeba zalać wodą. Tak. No i na razie można go odstawić. Czekamy, aż troszeczkę ta woda ostygnie, żeby nie był wrzątek. No i cóż, zalewamy. Tutaj metod, czy te różnych technik na parzenie w AeroPressie też jest wiele, bo ludzie jakoś liczą ten czas. Dobra, i teraz warto jest zamieszać kawę. No i trochę czekamy, aż się zaparzy. Tak jak mówiłem, różnie ludzie liczą. Jest 30 sekund, potem jakąś minutę, potem coś. Na pewno są jakieś różnice między tymi długościami, między zalaniem, mieszaniem, wyciskaniem. Na pewno jest jakaś różnica w smaku. Dobra, przemieszamy sobie jeszcze raz. Aj, komary. Ten filtr, który tutaj jest, można go wytrząsnąć z niego wodę, nadmiar tej wody. On jest teraz mokry, ale bez jakiejś tam dużej ilości tej wody. Chodzi o to, żeby go namoczyć, żeby ten zapach, ten smak papieru się przepłukał trochę. Okay, przemieszamy jeszcze raz. No i teraz nakręcamy filtr i odwracamy i przeciskamy to. I już słychać, że kawa spływa. O, i w momencie, kiedy usłyszymy taki charakterystyczny syk, to kończymy wyciskać. No i w ten sposób kawa jest gotowa. No, tak jak mówiłem wcześniej, żółte śliwki, jakieś właśnie morele, czy ręglody, albo mirabelki takie żółte, małe. Bardzo ładnie pachnie. No, super. W ogóle alternatywne metody parzenia kawy, tak jak wspominałem, no wyciągają zupełnie inne smaki kawy niż te, które znamy. Bo dla nas kawa kojarzy się albo właśnie z taką zalaną w szklance, w filiżance, czy kawa po turecku, czy kawa espresso. A te kawy parzone metodami alternatywnymi typu Chemex, V60, czy AeroPress, czy French Press, no jeszcze jest kilka metod. One smakują inaczej. Bardzo dobrze. Tak jak mówiłem, to jest taki smak trochę herbaciany. Ta kawa jest bardzo klarowna. Tego nie będzie widać, to w filiżance byłoby dobrze widać. No, a wszystko jest dość małe. Tutaj do środka wchodzi łyżka, mieszadełko i po spakowaniu nie zabiera praktycznie w ogóle miejsca. Na zdrowie. Myślę, że rozumiecie, że kawa w takim miejscu, jeszcze przygotowana samodzielnie od początku do końca, musi smakować przecudnie. Oczywiście nie były to fiordy, ale piękny las, pięknie pachnący, przepiękna pogoda, całkiem ciepło. W tej chwili na termometrze widzę 15 stopni. Nie wieje, może tak leciutko. Bardzo miło. No w ogóle ten sezon tegoroczny, w sumie mój
pełny pierwszy sezon. Bo jak wiecie, w zeszłym roku zrobiłem prawo jazdy. W sumie nauczyłem się jeździć na motocyklu, zrobiłem prawko i kupiłem motocykl. Więc ten sezon jest moim pierwszym, takim pełnym. Ogólnie przejechałem chyba jakieś 15 000 kilometrów. No bo ta Norwegia, no, cały czas nie mogę się, może nie tyle pozbierać, co nie mogę ochłonąć z tej wyprawy. Niesamowite wspomnienia, niesamowite obrazki na filmach. Bardzo Wam polecam, wybierzcie się tam, bo to jest kompletnie inny świat, jeśli chodzi o przyrodę i widoki. Co w przyszłym roku? Nie wiem, ja to najchętniej to bym ponownie do Norwegii pojechał, ale nie, może jakieś Bałkany, a może po prostu wybiorę się na wyprawę po Polsce. To też jest pomysł, żeby zrobić sobie objazd wokół Polski, wzdłuż granic na przykład. Bardzo chętnie mi się wybrał. Oczywiście z namiotem, podobnie jak do Norwegii, czyli całkowita samowystarczalność. Gdzie ja teraz jadę? Aha, właśnie. Zdecydowałem, że pojadę sobie teraz jeszcze, bo mam trochę czasu. Chciałbym się przejechać do Lichenia. Tam w Licheniu jest takie coś dużego, to kościół, katedra, ale wiem, że to jest coś, co jest monumentalne, coś, co wygląda spektakularnie, więc może się przejadę tam i to zobaczę. Jasny gwint. Pamiętam, jak byłem tutaj bardzo dawno temu, bo przy tym nowym, przy tej bazylice jestem pierwszy raz. Widziałem ją z daleka. No ale pamiętam dawno temu, jeszcze za dzieciaka. To był jakiś malutki kościółek, on chyba cały czas jest, ten mały kościół. Na GoPro oczywiście nie widać, nie ma efektu, ale można powiedzieć, tak mi się kojarzy na pierwszy rzut oka. Nie wiem, czy oglądaliście film Kontakt z Jodie Foster. No to trochę jak zbudowali tę maszynę do podróży, to tak mniej więcej to wygląda. Tak trochę jakby wklejone w krajobraz. Ja cię kręcę. Ci, dla których to jest zbudowane, wiedzą, po co to. No. Także ten. Okej, jadę powoli w kierunku Kalisza i za kilka dni pojadę do studia i nagram ten trzeci odcinek o powstawaniu muzyki do filmów. Nie wiem, kiedy on się pojawi, ale postaram się jak najszybciej. To będzie chyba dość długi odcinek. Chciałbym w studiu to pokazać, nagrać. Fajna przejażdżka, piękna pogoda. To do usłyszenia. Dzięki za obejrzenie odcinka i do zobaczenia w następnym odcinku, czyli w tym o muzyce. Bye bye.